Witajcie moi kochani na moim kanale Życie bez scenariusza. Witam Was w następnym moim odcinku. Odpowiem na Wasze komentarze. Wasze komentarze były dosyć ciekawe, Wasze spostrzeżenia, co chodzi, jak widzicie Polskę, jak widzicie Australię, bo wielu z Was albo mieszka w Australii, albo było w Australii, albo czytaliście o Australii. Powiem Wam tak szczerze, jestem miło zaskoczona Waszymi komentarzami. Powiem krótko. Ile ludzi, tyle opinii. I zgadzam się z tym, bo każdy ma prawo do własnego zdania. Czy ja się zgadzam, czy nie zgadzam? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że każdy z Was ma swoją własną historię. Każdy z Was mówi o tym, co przeżył w danym momencie, co go dotknęło. Oj tam, IL5ZB napisał tak. Australia i Stany to chyba kraje dobre dla ekstrawertyków. Jak słyszę tę opowieść o otwartości ludzi, o small talk, zaczepianiu przez obcych ludzi, to aż się zdrygam. Cenię sobie naszą polską powściągliwość, chociaż obsługa klienta mogła być lepsza, z tym się zgadzam. Dziękuję za komentarz. No więc moja odpowiedź była, że nie jest tak źle. Ja wolę osobiście, mimo wszystko, żeby ludzie się uśmiechali, byli mili, czy to jest szczere, czy nieszczere. Już nieraz mówiłam. Szczere czy nieszczere, ale jednak przyjemne dla otoczenia. Następna odpowiedź brzmi: my się nie uśmiechamy, ale chyba szybciej pomożemy. W Australii różnie bywa. Są egoistyczni mimo wszystko. Liczba pieniędzy na imprezy, swoje alkohole trzeba przynieść, bynajmniej w Sydney. Bardzo materialistyczne miasto. Perth może być inne. NIK4QK. Kimkolwiek jesteś, dziękuję za komentarze. Zgadzam się, co chodzi. Na pewno jest podobne to, że na imprezy tutaj w Australii przynosi się swój własny alkohol. I w momencie, jeżeli go nie wypijecie, bierzecie go z powrotem do domu. To dla mnie też był szok. To jest szok kulturowy. To prawda. U nas w Polsce nie ma czegoś takiego i byłoby to wręcz, można powiedzieć, niegrzeczne. Natomiast tu w Australii nie. Natomiast co chodzi o, że my sobie szybciej pomożemy, nie zgadzam się z tym. W momencie, kiedy wyjeżdżamy gdziekolwiek na urlop, bardzo dużo ludzi sobie pomaga w drodze, nieznających się ludzi i każdy troszczy się, można powiedzieć, jeżeli widzi kogoś na drodze, stojący samochód, zawsze zatrzymają się, zapytają, czy jest wszystko w porządku, czy pomóc. Tu bym się w tym momencie nie zgodziła, przynajmniej co chodzi o zachodnią Australię. Ja mam tylko dobre odczucia. Czy Australijczycy pomagają? Ja trafiłam na osoby, na które nie mogę narzekać. I pierwsza moja praca, gdzie pracowałam, byli sami Australijczycy i powiem Wam, bardzo dużo mi pomogli. Jak potrafili, tak pomagali. Może przez to, że Perth jest, jak to mówią, sypialnią całej Australii, więc może jest inaczej faktycznie niż w innych stanach. Nie mogę się wypowiadać na temat innych stanów, innych osób. Mogę powiedzieć to, co ja przeżyłam i jakie ja mam doświadczenia, i z mojej strony nic takiego nigdy w życiu się nie wydarzyło. Następne pytanie. Pumatita 1100. Byłam w Australii turystycznie przez prawie 3 miesiące. Przejechaliśmy ponad 10 000 kilometrów. Widziałam różne rejony i piękne, bogate i całkiem przeciętne na Outbacku, gdzie życie jest dla twardzieli. Australia nie jest to raj na ziemi. Tak, ludzie ogólnie są pozytywni, uśmiechnięci, miła obsługa w muzeach, miejscach wypoczynkowych, w sklepach. Z tym zaufaniem do drugiego człowieka to bywa różnie. W australijskim Aldi pani w kasie prosiła ludzi o otwarcie plecaczków i do nich zaglądała. Nas też poprosiła o otwarcie plecaków i je sprawdzała. Dla mnie było to zaskoczenie i nie było to miłe. W Polsce nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej bezpodstawnej kontroli kasjerów. Ale ogólnie Australia mi się podoba. Piękna przyroda, wybrzeże, ale nie tyle, aby chcieć tam emigrować. To jest taki koniec świata. Ja kocham Polskę.
No, Puma, dziękuję za Twój komentarz bardzo serdecznie. Cieszę się, że Australia Ci się jednak mimo wszystko podoba. Australia jest na drugim końcu świata, to prawda. No, dziękuję za komentarz, Puma. Bardzo fajny komentarz z Twojego punktu widzenia i zgadzam się z tym, że Australia jest nie dla wszystkich. Australia jest pięknym krajem i tutaj nie mamy. Ja z mojego punktu widzenia, na pewno my jesteśmy tutaj szczęśliwi. No, odległość robi, jest to koniec świata, to prawda, ale mimo wszystko życie jest dużo łatwiejsze tutaj. Co chodzi, jest piękne i bogate, całkiem przeciętne na Outbacku, gdzie życie jest dla twardzieli, to prawda. Już też w niejednym odcinku Wam wspominałam, że no, wybrać się w dzikie rejony tutaj Australii, trzeba się naprawdę dobrze zabezpieczyć, co chodzi o wodę, o paliwo i o jedzenie, bo stacja benzynowa nie jest na każdym rogu i przy głównej drodze co jakiś czas. Są to naprawdę odległości 300-400 kilometrów czasami. Gratuluję, że pokonałaś taką odległość. Puma, gratuluję pokonania 10 000 kilometrów. No i tutaj mam następne pytanie. MK0000. Również dziękuję bardzo serdecznie za komentarz. A napisałeś, że o publicznej służbie zdrowia i kolejkach. Publiczna rehabilitacja w Australii jest tak świetna, że jak zapiszesz się z naderwanym mięśniem, to termin dostaniesz akurat wtedy, gdy tkanka sama się zrośnie, zestarzeje i przejdzie w stan naturalnego rozkładu. Kolejki w publicznej służbie zdrowia są tam legendarne, że zanim lekarz cię zbada, twój organizm zdąży wyewaluować i sam wykształci nowy organ na zastępstwo. System działa tam świetnie pod warunkiem, że zaplanujesz swój wypadek z 2-letnim wyprzedzeniem i złożysz wniosek o rehabilitację jeszcze przed złamaniem nogi. No powiem wam, rozbawił mnie ten komentarz, chociaż co w niektórych kwestiach bym się może i zgodziła. Ale dotyczy to bardziej i Polski, i Australii. Myślę, że ten komentarz jest do obu krajów, i Polska, i Australia. A co chodzi o złamania, mamy doświadczenie i przeszliśmy to na własnej skórze. Przeszedł to mój mąż, co chodzi o różne takie sprawy związane ze złamaniami i ortopedą. O cenach leczenia prywatnego. Prywatna fizjoterapia w Australii. Za godzinę masażu pleców musisz oddać nerkę, a za drugą godzinę drugą. Więc po wyjściu z kliniki kręgosłup już cię nie boli, bo i tak nie masz czym filtrować płynów. Leczenie prywatne u kangurów jest tanie, o ile za walutę uznajesz udziały w kopalni złota albo roczny budżet małego państwa afrykańskiego. Australia to piękny kraj. Publicznie leczysz się w tempie lodowca, a prywatnie bankrutujesz w tempie wyskakującego kangura. Opowieści o darmowym idealnym zdrowiu w Australii wkładam między bajki. No chyba, że jesteś koalą, wtedy faktycznie liście eukaliptusa masz za darmo. Moja opinia do tego komentarza będzie taka, że no faktycznie trzeba być jasnowidzem względem tego komentarza, żeby po prostu przewidzieć swoje dolegliwości dużo wcześniej, z tego co tutaj piszesz. Natomiast dla mnie to jest taki komiczny trochę komentarz, ale ciekawy, troszeczkę się pośmiałam. Fajne poczucie humoru, dziękuję. Choć pewnie jest to gorzki obrazek, ale ja takich doświadczeń nie mam. Nie mam i nigdy nie miałam. W momencie, kiedy cokolwiek nam się tutaj działo, czy z dziećmi, czy mi osobiście, czy mojemu mężowi, nigdy nie czekaliśmy dłużej, maksymalnie 3 miesiące na państwowe leczenie. To było maksimum. Czy to były sprawy właśnie mięśniowe, z tego co mówisz, czy jakieś tam sprawy kobiece, czy związane z dziećmi, a w momencie, kiedy coś się dzieje natychmiast, idziesz na emergency i jeżeli jest to emergency, kochani, no bo tutaj trzeba to rozgraniczyć. Piszecie w komentarzach, że jak jedziecie na emergency, czyli jak jest emergency po polsku? Jeżeli jedziecie na pogotowie ratunkowe, czyli emergency tutaj w Australii, to powiem wam, jeżeli macie jakąś dolegliwość, czy jest to związane, dolegliwość, która
wymaga natychmiastowej opieki, jesteście przyjęci natychmiastowo. I nie ma tutaj dyskusji. Jeżeli coś zagraża waszemu życiu, nie ma takiej możliwości, żebyście nie dostali tej opieki automatycznie. Przynajmniej takie my mamy doświadczenie w mojej rodzinie. Miałam kiedyś atak nerkowy, paniczny ból w dole brzucha i pleców. Pojechałam o 4 rano na pogotowie ratunkowe, czyli na emergency, i byłam przyjęta w ciągu 15 minut. Nie czekałam po 11 godzin, po 8, ale jeżeli pojedziecie z rozciętą raną albo właśnie z zerwanym mięśniem, nie wymaga tego natychmiastowego, nie zagraża to waszemu życiu, no to wiadomo, że w pierwszej kolejności na takim pogotowiu ratunkowym dostaną osoby, które potrzebują tej pomocy tu i teraz. Powiem wam przykład. Mój mąż miał rozciętą głowę. Rozciął sobie głowę w pracy. Nadawało się to do szycia. Jak długo czekałeś? Czekał maksymalnie do 15 minut. Auto było od razu zrobione. Miałeś jakieś badania? Co ci robili? Prześwietlali ci głowę? No właśnie tutaj się pytam męża, jak to było w jego przypadku, jak był na pogotowiu i od razu był przyjęty. Wyczyścili ranę, takimi klamrami mu pościągali tą skórę, a dopiero później miał robione badania głowy. I było to zrobione natychmiastowo, więc nie wiem, dlaczego piszecie, że są... I było to wszystko na Medicare, czyli było to państwowe ubezpieczenie. Nie żadne prywatne. Prywatne ubezpieczenie oczywiście większości ludzi tutaj ma, chociaż nie wszyscy. Znam osoby, które nie mają i też dobrze funkcjonują i tak samo są obsługiwani. W moim przypadku prywatne ubezpieczenie było wymagane w momencie, kiedy żeśmy tu przylecieli do Australii, dlatego żeśmy zostali na tym ubezpieczeniu. Bo jako studentka i cała moja rodzina, która była dependent mojej wizy, właśnie musiała mieć prywatne ubezpieczenie, bo nie mieliśmy państwowego. I w moim przypadku, kiedy u mnie stwierdzono guza, ja płaciłam tylko i wyłącznie akces, który kosztuje nas $500 na rok. Zapłacę go, jeżeli mam jakieś tam wizyty szpitalne w ciągu roku, a już raz zapłaciłam taki akces w ciągu roku, to ja już go więcej nie płacę. I $500 zapłaciłam. Każda jedna operacja, a miałam ich 5. Miałam 5 tych operacji, więc każda moja operacja, każde usypianie, anestezjolodzy, wywiad, siostry, opieka, to kosztowało $25,000. Każda jedna moja operacja. Jeżeli miałabym to wyłożyć z własnej kieszeni, byłoby to bardzo duże obciążenie dla budżetu rodziny. Natomiast prywatne ubezpieczenie daje takie możliwości i obejmuje właśnie wszystkie te szpitalne choroby. W tym są oczy, są uszy, są zęby, dentyści. To wszystko jest w prywatnym ubezpieczeniu. Czego jedynie jakiego badania, ja mówię tu o sobie, jakiego badania nie pokrywa prywatne ubezpieczenie i państwowe ubezpieczenie, jest to MRI, czyli rezonans magnetyczny. Tylko i wyłącznie rezonans magnetyczny musicie sobie zapłacić, czyli MRI, musicie sobie zapłacić z własnej kieszeni. W moim przypadku kosztowała każdy skan głowy co roku kosztował mnie $600. A to było już kilkanaście lat temu. $600 to było bardzo, bardzo dużo pieniędzy. I nie zwracają za to, przynajmniej za to badanie, które ja miałam co roku, musiałam płacić z własnej kieszeni. To była jedyna rzecz, którą musiałam zapłacić. Dentysta. Jeżeli się ma prywatne ubezpieczenie, mój mąż czy ja w momencie leczenia, czyszczenia płacimy ile?
No, mój mąż mi tu podpowiada, że w momencie, kiedy na przykład, jakieś leczenie kosztuje 1000–1200 $, no, mówimy o naszym ubezpieczeniu, co my mamy zawarte. Każde ubezpieczenie jest inne, to też trzeba sobie sprawdzić. W naszym przypadku my mamy takie ubezpieczenie i taka wizyta u dentysty kosztuje nas $100 maksymalnie, nie? No, w tym momencie też nasze ubezpieczenie się zmieniło, dlatego że my już jesteśmy w wieku przedemerytalnym, jak to się mówi. No trochę nam jeszcze brakuje, ale już jesteśmy po 50 obydwoje i wiadomo, no ja wiem, że świat, technologia, wszystko idzie do góry, ale nie planujemy już rozrostu naszej rodziny, co chodzi o ciążę, więc zrezygnowaliśmy na przykład. Moje dziewczyny, czyli nasze córki mają swoje prywatne ubezpieczenia, więc w tym przypadku już nie podlegają pod nasze ubezpieczenie, tylko są indywidualne, mają swoje indywidualne, a my z mężem teraz patrzymy pod siebie, czyli mamy więcej rehabilitacji, które z wiekiem po prostu, no, będziemy potrzebowali większej opieki co chodzi o zdrowie, czyli zależy kto jakie ma doświadczenie i nikt was na pogotowiu ratunkowym nie będzie ratował, bo macie zerwany mięsień na przykład w pierwszej kolejności. Ja wiem, że to jest ból, że to jest ale nie zagraża to waszemu życiu. Mogę wam powiedzieć jeszcze jedną taką historię z naszego życia. Mój mąż mi właśnie tutaj przypomniał, że mieliśmy też taką sytuację naszą właśnie osobistą taką. Mój mąż w pracy przeciął sobie tutaj ścięgno na ręce we Frio, tak? We Frio w szpitalu. Na drugi na drugi dzień kazali mu zaraz przyjść i zrobili mu to. Mąż mi tutaj mówi, że, lekarzem była pani z Holandii, więc wiecie, no my nie mamy takich złych doświadczeń. Zawsze jeżeli coś nam się tutaj działo i szliśmy do szpitala, było to, można powiedzieć, robione automatycznie. Ja nie wiem, jak jest w Joondalup, bo tutaj ktoś z Joondalup też pisze, że ma bardzo takie złe doświadczenia. No my takich nie mamy, więc ja nie mogę się wypowiadać i narzekać na to, że nam coś złego się tutaj że nas nikt nie obsłużył, że szpital nas zignorował, że czekaliśmy, godzinami. Nie mam takiego doświadczenia ani ja, ani mój mąż, ani moje córki. Z mojego punktu widzenia i z punktu mojej rodziny nie możemy narzekać na służbę zdrowia tutaj w Australii. I też nie słyszałam od moich znajomych, żeby mieli jakieś większe problemy. Ile ludzi, tyle historii, tyle opinii, więc no przykro mi, że macie takie złe doświadczenia. My, co chodzi o Australię, nie możemy narzekać. Przynajmniej tutaj w zachodniej Australii. Max Luxus 5110. W pewnym sensie masz rację, ale jeśli chodzi o opiekę dla osób starszych, to fakt, że nie puszczą cię ze szpitala, nim nie sprawdzą twoich warunków mieszkaniowych, rehabilitację mają zapewnioną. Do mojej sąsiadki przyjeżdża rehabilitant do domu na zakupy, po nią przyjadą. Zawieźć do lekarza, do sprzątania, też nie zostawią takiej osoby samej sobie. A i problem z domem opieki nie ma jak w Polsce. Dzieci nikt ich nie ściąga, by płaciły za ojca, który się nigdy nim nie interesował. W poważnych przypadkach, na przykład z rakiem, pomoc i wszystkie badania masz szybko i bez problemu, łącznie z operacją, jeśli jest konieczna. Dostęp do drogich leków jest też za darmo i od ręki. Nie jest tak źle. Może mieszkamy w 2 różnych miejscach, bo co stan czy terytorium może być inaczej. No i tutaj jeszcze jedno, to zaraz się odniosę do tego komentarza. Jeszcze napisała australijska dziewczyna. W przypadku poważnych schorzeń specjalista natychmiast cię zbada. Gdy miałam problem z sercem, byłam już następnego dnia i to za darmo. No i widzicie, kochani, i tak jak mówię, no każdy ma swoją historię, więc nie możemy generalizować, że wszyscy jesteśmy, że ta Australia jest tak źle nastawiona. Ja twierdzę, że w Australii pewnie my mamy też inne standardy, my jako Polacy, ale pewne rzeczy mogą nam się nie podobać albo są to robione zbyt wolno, ale mimo wszystko, co chodzi o opiekę lekarską, w 100% się zgadzam i jest na wysokim poziomie. Zgadzam się w 100%. Osoby starsze są tutaj, są zadbane, starają się o to
i sprawdzają, tak jak piszesz, co chodzi o warunki mieszkaniowe, czy ma się kto tobą opiekować. Jeżeli się nie ma kto tobą opiekować, wtedy szpital daje miejsce rehabilitacyjne przy szpitalu, które w każdym jednym szpitalu tutaj w zachodniej Australii jest i właśnie przeczekuje moment, aż dojdzie do swojego stanu pierwotnego. Tu w Australii, jeżeli coś się dzieje, to wtedy są rządowe organizacje, które się tym zajmują i są w stanie pomóc. No, dziękuję też tutaj australijskiej dziewczynie właśnie za jej przykład, że jeżeli w momencie, kiedy miała problemy z sercem, miała zrobione wszystkie badania na NFZ, powiedzmy po polsku, na kasę chorych, czyli na Medikę. A co chodzi o te wasze paragony, słuchajcie, no duży odzew był, co chodzi o paragony. Ja na przykład nie wiedziałam, że za to są kary. No, wiadomo, że to się wszystko rejestruje, bo jeżeli nabijają teraz na kasie, no to wiadomo, że to wszystko się rejestruje. No nie wiedziałam, że to jest, że jeżeli pracownik, pani sprzedawczyni tego nie zrobi, nie wyda, to może mieć z tego tytułu problemy. Zwracam honor, nie wiedziałam o tym. Tu w Australii, a wiadomo, dobrze jest brać paragony, bo wtedy, tak jak większość z was pisze, jest to przestroga dla osób, które się również mylą, bo są tylko ludźmi i mają prawo się pomylić. Również na kasie, bo się jej tam coś przyciśnie 2 razy i płacimy 2 razy za tą samą rzecz. Tu się zgadzam w 100%. No właśnie tutaj Danusia mi napisała, Danuta25. Bym się tak nie przejmowała o to marnowanie papieru i tuszu. Od kilku lat mieszkam pół roku w Polsce i pół roku w Sydney i nie zgodziłabym się ze wszystkimi ocenami. Co ona mi tu odpisała? A nie, jakaś Barbara Majka 8092 napisała, to niech się pani podzieli z nami swoimi spostrzeżeniami. Ja wiem, znam bardzo dużo osób, które właśnie mieszkają pół roku w Polsce, pół roku w Australii. Sezon letni w Polsce, sezon letni w Polsce i sezon letni w Australii. Przeważnie to są te takie miesiące, gdzie właśnie ludzie korzystają, można powiedzieć, cały rok z ciepła, z pięknej pogody. Chociaż mojemu mężowi nie dopisywała zbyt. Kwiecień, maj było zimno, deszczowo, no i miał tylko tydzień ładnej pogody. Mam nadzieję, że teraz macie. U nas teraz zima, 3 stopnie rano. Okropność, 3-4 stopnie. Pan Dariusz Kwiatek napisał, byłem 2 razy w Australii i szału nie ma. Może 30 lat temu by zrobiło wrażenie, ale teraz bez przesady. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Są plusy i minusy, jak w Polsce, jak i w Australii. Tak, zgadzam się. Zgadzam się w 100%. Czy to wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma? To tak nie do końca, ale plusy i minusy się zgodzę w 100%, bo Australia również ma swoje minusy, tak samo jak i Polska. Chociaż mówię, do Polski mamy większy sentyment, dlatego że to jest nasz kraj rodzinny. Więc bardzo dziękuję za komentarz. Pan Grek, T8P8L. Masz rację z miejscami parkingowymi w Polsce. Dramat. W Bielsku-Białej, gdzie mieszkam, znalezienie miejsca parkingowego to cud. Właściwie to nie ma tu darmowych parkingów. Cena za godzinę postoju jest absurdalnie wysoka. No, powiem tak. Co chodzi o parkingi w Australii? Powiem wam, że również w centrum, w City, w Perth, też wszędzie jest płatne. Ja nie wiem, jak jest w innych stanach, ja mówię tutaj o zachodniej Australii. Parking jest płatny w centrum. Nie znajdziecie miejsca parkingowego niepłatnego. Ale tylko w danych godzinach, czyli w godzinach szczytu. Od 18 po południu już nawet w centrum można parkować już bez płacenia. Co chodzi w obrębie okolic, gdzie mieszkamy, w różnych areach, dalej od city, no to już nie ma nie ma już tych parkingów
płatnych. Pani Irena Miotlińska 3410 napisała, że w Australii nie widziałam siłowni na zewnątrz. Są fajne place zabaw dla dzieci. Nie, są. Są tutaj przynajmniej w zachodniej Australii, my mamy tutaj siłownię na zewnątrz, w Victoria Garden, w Hyde Parku. Jest dużo takich miejsc w zachodniej Australii, gdzie właśnie są przystosowane tereny i sprzęty do ćwiczenia na zewnątrz. Tu w zachodniej Australii mamy. Ostatnio jak byłam, nie wiem czy pamiętacie mój film, jak mój brat był, to właśnie Victoria Garden chyba z tego co pamiętam i w Hyde Parku są właśnie takie mini siłownie. W Durand Bay widziałam właśnie, nawet w Geraldton widziałam, więc są. Dbają o to, żeby przy parkach zrobić takie mini siłownie i sobie można pokręcić bioderkami, czy tam powspinać się, porozciągać. Jak się troszeczkę rozpogodzi i nie będzie nam tu padać, nie będzie tak zimno, to pokażę właśnie Wam. Pojedziemy z mężem i zobaczycie, jakie tutaj właśnie są siłownie na świeżym powietrzu. Mart Hakot 4068. Biurokracja i system zdrowotny i mentalność ludzi w Polsce to nie na moje nerwy. Mieszkam w USA. No ciężko się odnieść do tego komentarza, bo co chodzi o system zdrowotny, to ja już swoje zdanie też razem z mężem żeśmy powiedzieli. Co chodzi o mentalność ludzi, no jeszcze długo się dużo rzeczy nie zmienia, chociaż bardzo, bardzo się dużo zmieniło. I mój mąż to potwierdził, że naprawdę niebo a ziemia w niektórych przypadkach, no ale zdarzają się jeszcze takie kwiotki, że no ręce opadają. Nie możemy być wszyscy jednakowi, musimy się różnić z czymś. Niektórzy zostają przy starych zachowaniach, no nie chcą nic za wiele zmienić. Pani Małgorzata Waryńska 3941 napisała: oglądacie polską telewizję czy tylko polskojęzyczną? Cytuję klasyka, chyba wiesz którego. To, co ja opowiadam, pani Małgorzato, to opowiadam to, co mnie spotkało. Czy oglądam polską telewizję? Nie mam polskiej telewizji, bo to, co opowiadam, to opowiadam to, co tutaj się dzieje w mojej rodzinie. Są moje przykłady, moje spostrzeżenia, moje doświadczenia. To nie będę cytować tego klasyka. Proszę się zastanowić nad swoim życiem. Czy wszystko jest tak kolorowo? Pozdrawiam i dziękuję za komentarz. Pan Mieczysław Woźniak napisał mi tak: Basiu, jak słucham część komentarzy z zachodniej Australii, to trochę macie jak w innym kraju niż ja na wschodnim wybrzeżu. Uśmiecham się odnośnie parkingów oraz dróg osiedlowych. U mnie w Queensland nie ma miejsca. Wszystko tak ciasne, że aż chce się płakać. Widać, że różnice w samej Australii są oszałamiające. Tak, to prawda. Ja byłam w Queensland w Cairns 2 lata temu i fakt, Queensland się troszeczkę, no dość mocno się różni od zachodniej Australii. Bardzo piękne miejsce, polecam na urlop. No pogoda też jest tropikalna, więc całkowicie inna niż w zachodniej Australii. I wracając do komentarza parkingów, no właśnie tu mówię, w zachodniej Australii nie mamy większego problemu z parkingami, jedynie płatne parkingi są w centrum. Centrum Perth, tam są płatne parkingi. I można powiedzieć do godziny 18. Chyba od 6 rano do 6 wieczorem są płatne, od 6 wieczorem do 6 rano są bezpłatne. Więc taki system tutaj jest rozwiązany. Oczywiście, co chodzi o transport, również są darmowe autobusy, które jeżdżą po Perth, więc możecie się z danej miejscowości przenieść do Perth pociągiem, a potem można korzystać z bezpłatnego transportu, który jest w centrum, który jest w City. I wtedy nie musicie wjeżdżać do Perth właśnie własnym samochodem. No chyba że sytuacja tego wymaga. Pani Barbara Kaczmarek 8791 napisała: w Australii też drukują paragony. Oczywiście pytają, czy chcesz paragon. Jeśli powiesz, że nie, to wyrzucają go do kosza. W prywatnych sklepach pytają przed wydrukiem, lecz w korporacyjnych sklepach mają obowiązek wydrukować.
Pozdrawiam z Adelaidy. Pozdrawiam również Adelaidę. Dziękuję za komentarz. To prawda, te paragony nieszczęsne, bo to dość dużym echem się to odniosło w komentarzach. No ale tak jak mówię, w korporacyjnych sklepach mają obowiązek drukowania, ale nie musisz go wziąć. Ale tutaj Irena Miotlińska 3410 jeszcze raz napisała, słuchajcie, posłuchajcie tego. Paragony, Urząd Skarbowy tego wymaga, bo były nadużycia ze strony obsługi sklepów. Zbierali kupony gdzieś rzucone i kasjerki na podstawie paragonu zwracały sobie pieniądze. To były oczywiście wyjątki. No kurczę, no to trzeba mieć wyobraźnię. No i widzicie, no coś czymś jest spowodowane, więc no to jest ciekawe. To jest ciekawe. No tak jak mówię, my mamy dużą wyobraźnię i duże. No ale dziękuję za komentarz. Ciekawa historia. Pani Ania Peleszyński 9981. Wypożyczenie samochodu. W Polsce to dla nas był koszmar. Zapłaciłam za wypożyczenie samochodu razem w pakiecie z biletem lotniczym. Zawsze tak kupujemy bilety. My również. My również. Gdziekolwiek byśmy nie jechali, zawsze na lotnisku odbieramy samochód. Wypożyczyliśmy samochód w Polsce. Nie, wypożyczyliśmy samochód w Pradze, we Frankfurcie, w Berlinie i nigdzie nie było problemu. Wysiadł człowiek z samolotu, znalazł wypożyczalnię, załatwił formalności, dali kluczyki. Do Polski tym samochodem jechaliśmy bez problemu. Żadnego zakazu nie było. Rok temu skusiło nas, to tak jak nas. Rok temu skusiło nas polecenie bezpośrednio do Warszawy. Mimo opłaconego samochodu firma zażądała od nas dopłatę 4000 zł za ubezpieczenie i coś tam jeszcze. Tragedia. No i dokładnie tak samo było w przypadku mojego męża. My też, gdziekolwiek byśmy nie lecieli i nie wynajmowali samochodu na lotnisku, tak jak piszesz, czy to jest Azja, czy to tu Australia, nie ma najmniejszego problemu. Wszystko, idziesz to po prostu formalności, dajesz prawo jazdy, dostajesz kluczyki, auto jest twoje na okres, który wypożyczyłeś. W Polsce niestety tak nie jest. Jeszcze im dużo brakuje do tego, żeby sobie mogli z tym poradzić, bo nie wiedzą, z której strony jeszcze ugryźć. To jest przykre, ale prawdziwe i mój mąż przeszedł to na własnej skórze. Właśnie zamówił sobie samochód w Polsce, bo lądował w Warszawie, więc chciał mieć samochód na okres pobytu, no bo to wiadomo, że jednak no bez samochodu to jak bez ręki żyć w dniu dzisiejszym. Tak, zgadzam się. Dziękuję za dziękuję Aniu za ten komentarz. No i właśnie my również zgadzamy się z tobą, że fizycznie dla nas jest to normalne, a w Polsce jeszcze tak nie do końca, co chodzi o wynajęcie samochodu. No pozdrawiam moją stałą widzkę Halinę Wicek. Pozdrawiam cię, Halinko. Jeszcze mam tu jeden komentarz, no bo ten film będzie dość długi znowu, więc nie będę chciała przedłużać. Ale jeszcze tak przeczytam wam taki komentarz od Laury 249. Niestety, ale paragony trzeba wystawiać na wszystko, a pracownik sklepu niczemu winny. Narzeczony prowadzi punkt zero i musi drukować paragon za każdą złotówkę, mimo że klient mówi, że nie chce. Że nawet niewydanie paragonu klientowi są karane. Nie mówiąc o samym niewystawieniu paragonu. To prowadzi do czystych irytacji sprzedawcy. To prowadzi do czystych irytacji sprzedawcy, gdy klient nakazuje mu niedrukowanie paragonu. Niestety, to system, a nie widzimisię firmy sprzedawcy. Przez ten system w PL planujemy za niedługo wylot do Australii. Także pozdrawiam cieplutko. Laura, życzę ci powodzenia. Oczywiście dziękuję za komentarz. No, też wyjaśniłaś mi z tymi paragonami. To jest jakiś, nie wiem, nigdy się nad tym tak naprawdę to nie zastanawiałam. To było tylko spostrzeżenie mojego męża, że po prostu
Nie chcesz, ale musisz. O, tak to mogę ująć. Życzę Wam powodzenia z planami w Australii. Napisz od czasu do czasu, w jakim jesteście procesie. Jeżeli nie chcesz w komentarzach, to napisz do mnie na maila, który jest w opisie. Życzę powodzenia, żeby się Wam wszystko udało. Pani Ania i4V7i. Nie macie w Perth Aldi, Costco, Foodland? Mamy Aldi i Costco. Mamy nawet 2 Costco w WA, w zachodniej Australii. Mamy jedno na północy, jedno na południu. Aldi jest prawie na każdej erii. Wybudowali się jak grzyby po deszczu. Foodlandu nie mamy jeszcze. Bo to jest chyba nawiązanie do tego do tej mojej wypowiedzi na temat chodzenia od sklepu do sklepu i kupowania sobie rzeczy w promocjach, co moja oczywiście teściowa tak robiła. Pani Elżbieta Ańczyk napisała tak: z czego mają mamy się cieszyć? Dostęp do służby zdrowia to makabra. Trzeba oczekiwać miesiącami na wizytę do specjalistów, a nie wszystkich stać na prywatne leczenie. Wszechobecna drożyzna, opłaty za mieszkanie, prąd, żywność. Najgorzej żyje się emerytom, bo większość emerytów ma niewielkie emerytury. No, przykre. Naprawdę przykre. Jednak system emerytalny tutaj w Australii, chociaż nie ma tak naprawdę, powiedzmy, takiej wypracowanej emerytury jak w Polsce, ale to nie jest odcinek o tym, ale mimo wszystko tutaj rząd dba o seniorów. Pozdrawiam również mojego stałego widza, Wojciecha Nita, wraz z małżonką. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, który napisał w komentarzu: długi odcinek, super, zgadzamy się z Tobą w 100%. Pozdrawiam Was, kochani, do następnego. No, dziękuję, że jesteście. Dziękuję, Wojciech, że jesteście i Twoja małżonka również. Cieszę się bardzo, że oglądacie i komentujecie. Jest to dla mnie naprawdę bardzo dużo. Jak czasami nie piszecie, to się martwię o Was. Nie wiem, co się tam u Was dzieje, że Was tak długo nie ma, z tego co ostatnio byliście na urlopie. No więc pozdrawiam bardzo serdecznie. Ale teraz już tak kończę, że nie będę czytała, bo jest dość dużo tych komentarzy. Tak na zakończenie, kochani, chciałam Wam tylko podziękować za te komentarze, za Wasze opinie, za Wasze spostrzeżenia, za to, że w każdej dziedzinie odnieśliście się w jakiś tam sposób z Waszych doświadczeń. Puentą tego wszystkiego tutaj, co mnie tak nie to, że rozbawiło, bo na pewno mnie to nie bawi, ale są osoby, które bardzo narzekają na Australię. Narzekają na system, narzekają na płace, narzekają na emerytury, których nie ma tak naprawdę, bo jak nie wypracowałeś, to jej nie masz. Masz minimalną rządową. Narzekają na bardzo dużo rzeczy. Na rehabilitację, na medycynę, no po prostu na szkolnictwo, na wszystko. To ja się tylko pytam, kochani, co wy tu jeszcze robicie? I tutaj nie mogę znaleźć tego komentarza, ale jedna pani napisała do niejakiego pana Globus, taki nickname. Nie mogę go znaleźć. Jest to osoba, która mieszka tutaj w zachodniej Australii. A nieważne. Jedna z widzek napisała właśnie takie zdanie do tych ludzi właśnie, którzy tak narzekają na tą Australię. Co wy tutaj robicie? Że wasze doświadczenia, że życie was tak pokierowało i macie bardzo złe doświadczenia. Zgadzam się, no różnie każdy przeżywa, ma swoją historię. Jak ten kanał sam za siebie mówi, jest to życie bez scenariusza. Każdy sobie może planować nie wiadomo co, a życie i tak nas zweryfikuje. I właśnie tak samo jest w tym przypadku. Ja rozumiem osoby tutaj mieszkające w Australii, gdzie czasami mówię, fajnie się jedzie na wakacje na miesiąc, 2 do rodziny i super, w Polsce się wszystko Wam podoba, a tak do końca też nie jest. Natomiast narzekacie na Australię. To ja to też się pytam i podpisuję się pod tym komentarzem, co Wy tutaj jeszcze robicie w tej Australii?
no to się spakujcie i wyjedźcie, wróćcie do kraju. No bo co ja mogę powiedzieć w tym przypadku? No jest to, nie wiem, jak wy spostrzegacie to? Bo ja mówię, większość osób, które ja znam tutaj właśnie w zachodniej Australii, to tak naprawdę każdy się cieszy, że jest tutaj. Ja naprawdę nie słyszałam od nikogo tutaj z moich znajomych, czy koleżanek, czy kolegów z pracy, żeby ktoś narzekał na Australię, na zachodnią Australię, może tak powiem. I żeby ktoś narzekał na system zdrowotny. No to myślę, że osoby, które się tutaj źle czują, powinny po prostu, tak jak mówię, jedna tutaj z pań w komentarzach napisała, jeżeli co ty tutaj jeszcze robisz, jeżeli ty tak narzekasz. Więc jeżeli ktoś jest nieszczęśliwy, no to szkoda życia. Pamiętajcie, życie jest tylko jedno. Jeżeli uważacie, że w Polsce jest lepszy system, czy w jakimś innym kraju, no to zmieńcie to, zróbcie tak, żeby wam było dobrze. To jest takie moje zakończenie. Puszczę wam, zaraz przerobię ten odcinek, pewnie powycinam te e. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję za komentarze i co jakiś czas będę odnosiła się właśnie do tych komentarzy. Oczywiście muszę również jeszcze tutaj pozdrowić moją stałą widzkę, również panią Grażynę Tomas, która mieszka w Norwegii i ogląda i komentuje moje filmiki. Bardzo dziękuję, fajnie, że jesteś. Cieszę się bardzo. I również Państwa, osoby, widzę tutaj nowe niki, które nigdy wcześniej nie były. Są osoby, które również wracają, tak jak już mówiłam. Fajnie, jest Was coraz więcej, cieszę się bardzo. No nic, ale w następnym odcinku, to tak, co chodzi o komentarze, to już dzisiaj skończymy. No, bardzo się cieszę na taki odzew. I mówię, piszcie w komentarzach, jakie tematy byście chcieli też poruszyć, bo ja mówię, ja tak mówię z dnia codziennego. Ja na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, nie odnosząc się do tych pytań, mogę wam powiedzieć, że na dworze jest 3-4 stopnie, zimno jak diabli. Zima w pełni. Ach, dzięki, jestem przeszczęśliwa, że mam klimatyzację, bo przynajmniej mam ciepło w domku. No a za chwilę mi powiedzie, bo w Australii jest najgorszy kraj w zimę. Słuchaj, no nic. Dziękuję za komentarze. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za subskrypcje, za lajki i fajnie, że jesteście. Mówię, odpowiedziałam przeczytałam wam wasze komentarze, bo wiem, że nie czytacie, co niektórzy nie czytają. Oglądających było dość dużo. Cieszę się bardzo. A w następnym odcinku mam dla was przygotowany wywiad. Nic, dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, buźka i do usłyszenia w następnym odcinku. Bye!